Cześć! Dziś przyjechało do nas Audi A4 B8, w którym wymienimy MMI, podłączymy Android Auto dla androidowców i CarPlaya dla posiadaczy iPhone'a, odpalimy YouTube'a na ekranie MMI, a na koniec podłączymy kamerę cofania wraz z liniami skrętnymi. Zapraszamy! Zaczynamy od wymiany MMI. Tu fabrycznie jest MMI 3G Basic. MMI 3G jako takie łatwo poznać po dwóch slotach na kartę SD. Jeśli ktoś wejdzie dodatkowo w ustawienia, to zobaczy taki zapis rozpoczynający się od literek BNAV, co oznacza, że to jest MMI 3G w wersji Basic. Dlaczego więc wymieniamy MMI 3G Basic na wyższą wersję? Otóż dlatego, że wyświetlacz w MMI 3G Basic ma słabą rozdzielczość. Teoretycznie da się tu podłączyć Android Auto czy CarPlay, ale będzie to wyglądało jak gra w węża na starej Nokii i dlatego wymieniamy MMI na wyższą wersję. Tutaj ta rozdzielczość jest po prostu wyższa, jest lepsza, no i przy okazji ekran jest większy. Przy takiej procedurze trzeba też wymienić jednostkę oraz konsolę przy dźwigni zmiany biegów. Trzeba też zająć się tak zwaną ochroną komponentu, czyli trzeba to nowe urządzenie dopisać do tego auta. I teraz mamy już MMI 3G+, o czym informuje nas zapis HN z plusikiem. Musimy też wymienić dekor do większego ekranu. W tym czasie z tyłu będziemy zakładać kamerę cofania. Kamera będzie tu dedykowana, a więc taka w klamce uchwytu bagażnika. I dopiero teraz możemy pod to wymienione MMI podłączyć nasz moduł Android Auto i CarPlay. Oczywiście, jeśli nie musisz wymieniać MMI, bo masz wersję wyższą niż 3G Basic, to wystarczy wyjąć jednostkę i podpiąć się naszym modułem, tak jak to pokazujemy tutaj lub jak to pokazuje schemat podłączenia. Link do modułu oczywiście jest w opisie tego filmu. Oczywiście w niektórych modelach Audi i rocznikach występują pewne subtelności i wiązka może się nieco różnić, więc przy zamówieniu ze strony koniecznie podajcie w uwagach model Audi i rocznik oraz taką informację, czy na przykład jest fabryczna kamera cofania. To bardzo ułatwia sprawę. Widać teraz, że zgłasza nam się menu tego modułu. Oczywiście w aucie zostają oryginalne opcje MMI, więc nic nie tracisz, a do menu Android Auto wchodzisz przytrzymując przycisk NAV. I mamy już CarPlaya, czyli interfejs dla iPhone'a. Oczywiście działa to bezprzewodowo. Hadron. Dla telefonów z Androidem jest Android Auto. Tutaj w telefonie jest Android 11, więc Android Auto działa z tym systemem bezprzewodowo.
Warszawie mamy teraz -9 stopni i opady śniegu. Dzisiaj mamy opady śniegu. Najwyższa prognozowana temperatura to -7 stopni, najniższa -9 stopni. Nawiguj do Hadron. Wyświetlam wyniki wzdłuż trasy dla zapytania nawiguj do Hadron. Obsługa Android Auto czy CarPlaya jest oczywiście z fabrycznego manipulatora lub głosowo, choćby w nawigacji. Najtańsza chińska restauracja. Poza mapami jest tu Spotify, audiobooki czy zestaw głośno mówiący. Dźwiękiem wchodzimy tu przez AUXa, więc warto zainstalować sobie w telefonie jakąś aplikację do radia internetowego. Nasz moduł ma też Mirror Link, czyli opcję przerzucania obrazu z telefonu na MMI i w ten sposób można tu odtworzyć na przykład filmy z YouTube'a. Trzeba się oczywiście połączyć tu przewodem i sterowanie jest z telefonu, ale jest taka opcja, by oglądać filmy z YouTube'a na ekranie MMI. Pozostaje jeszcze podłączenie kamery cofania. I jak widać, kamera działa, są linie skrętne, a obok jest wizualizacja fabrycznych czujników parkowania. To tyle na dziś. Kontakt do nas znajdziecie w opisie tego filmu. Do następnego razu.